Cześć moi mili, w ten upalny wieczór, bo już zbliża się, jest godzina 19, kiedy nagrywam film. Dziś 13 nagrywam, posłuchajcie, lipca, w dzień 85 urodzin mojego taty. Jesteśmy właśnie po pysznym torcie, po ulubionej pizzy mojego taty. No i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować unboxing, raczej unboxingi najnowszych zestawów od firmy Ścibor Miniatures. I są to najnowsze zestawy z serii figurki historyczne. I tu znajdziemy tylko i wyłącznie figurki żołnierzy polskich z okresu 1936-1939. Dedykowane są one głównie do września 1939 roku, ale dzisiaj mamy bardzo ciekawe i jedyne tak naprawdę figurki polskich żołnierzy oraz polskich pilotów. Posłuchajcie, mówię tutaj o figurkach piechoty. Figurki są oczywiście wykonane z żywic i uwaga, umundurowani są w długie płaszcze. Takich figurek jeszcze nikt nam nie zafundował. Ścibor jest pierwszy, który funduje nam figurki w płaszczach. I uwaga, mamy też, posłuchajcie tutaj, poza tym zestaw figurek do łosia, pilotów polskich. I tutaj mamy właśnie z tym, że ten zestaw do łosia jest dedykowany do łosia starożytnego, czyli ZTS Pruszków Plastik. Pamiętacie zestawy plastika? Druga figurka, zaraz będziemy oglądać dokładnie, jest do samolotu PZL P7A. Czyli tu mamy do 7. A teraz po kolei, posłuchajcie. Tu mamy pierwszy zestaw. Ten zestaw ukrywa się pod numerem 72 Historical Miniatures, czyli HM0064. Jest to moździerz wzór 31 wraz z obsługą, 39 rok. Kolejny zestaw to mamy 72 MH0065 i tu mamy Polska Piechota 1939 set pierwszy. Kolejny to jest Polska Piechota zestaw drugi i końcówka numeru katalogowego to jest 66. Następnie mamy zestaw 67, zestaw trzeci Piechoty Polskiej. I tutaj mamy, tak można powiedzieć, big box. Znajdziemy 3 zestawy piechoty polskiej, czyli tu mamy 72 HM0068, po prostu piechota polska, set taki czwarty, 9 figurek wykonanych z żywicy. I teraz sobie obejrzymy, posłuchajcie tak, zaczniemy. Omówię moździerz i ten duży zestaw, zamiast tutaj pojedynczo się bawić, to mamy po prostu zestaw Big Boxa i za chwilę dojdziemy do pilotów. I zaczniemy od moździerza. Tu muszę zaznaczyć, że to jest już mało spotykana produkcja od Ścibora, ponieważ są to zestawy rzeźbione ręcznie, nie żadne 3D, tylko jest to ręcznie wszystko odlewane. I oglądamy sobie w tej chwili zestaw 72064, polski moździerz WZ31 z obsługą. I teraz zjeżdżam sobie z kamerką i mamy tutaj, obsługa składa się z czterech żołnierzy, z 4 figurek. Tak prezentuje się odlew samego moździerza. Też wszystko rzeźbione ręcznie. Mamy oczywiście skrzynię amunicyjną, stojak,
nogi podstawy, jak i również samą lufę do moździerza. Następnie mamy dowódcę, jak i również żołnierza niosącego skrzynkę z pociskami, z granatami do moździerza. No to są granaty. W ten sposób się z drugiej strony prezentują. Jeżeli chodzi o merytorykę, powiem Wam, jeżeli chodzi o powiedzmy wyposażenie, spokojnie posłuchajcie, na pewno Ścibor wzorował się na historycznych tutaj zdjęciach, jak i również na pewno sprawdzał to również pod względem merytorycznym, więc załóżmy, że są one wszystkie poprawnie robione. Tutaj mamy kolejnego klęczącego żołnierza. Żołnierz jest wyposażony oczywiście w torbę, w chlebak, jak i również w plecak. Najprawdopodobniej w tym chlebaku to nie ma, jest maska przeciwgazowa zamiast puszki. Ma również oczywiście, tutaj widzimy saperkę. I tak prezentuje się moździerz. Wielu z Was na pewno będzie usatysfakcjonowanych tymi zestawami. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że Ścibor ruszył ponownie. Teraz był ten zestaw, czyli z końcówką 64. Teraz z Big Boxa omówimy zestaw, proszę bardzo, 65. I tu sobie wyjmiemy. Wiecie co? Nie, będę po kolei leciał. Proszę bardzo. Tu mamy zestaw, pierwszy zestaw piechoty polskiej 72-65. Nie za bardzo lubię otwierać te pudełka. Boję się, że coś uszkodzę. Proszę bardzo. Tak prezentuje się zestaw figurek. Dwóch klęczących, jeden idący. A ten kawałek, ze względu na to, że zapewne zaraz niektórzy zobaczą, nie ma luf, tu są odlane oddzielnie lufy, które przyklejamy sobie w te miejsca. Po prostu odlew żywiczny, myślę, że z wydrukiem też byłby problem. Po prostu byłby problem z odlaniem tych figurek w tych pozach. W takim zestawie po prostu z lufami. Tak prezentuje się z drugiej strony. Tak samo chlebak, torba na maskę przeciwgazową, plecak, tak zwana kostka z kocem i menażką przytroczoną do centrum plecaka. No i hełmy oczywiście standardowe. Te zestawy są oczywiście już w ofercie sklepu, nie inaczej. Oglądamy sobie teraz zestaw 66, czyli to jest drugi zestaw piechoty. Mamy dwie figurki trzy figurki stojące. Jeden żołnierz ma rękę trzyma oparty karabin ma na ziemi, drugi trzyma na ramieniu, a czwarty po prostu na pasku. I prezentują się figurki tak. Jeżeli chodzi o wymiar, bo zaraz będzie ktoś mówił, że za niskie, za wysokie. Posłuchajcie, one teoretycznie powinny być w skali 1,72 i tak jak sobie policzymy od butów, od podeszwy do linii wzroku, wiecie co, one są różnego wzrostu przede wszystkim. Bardzo fajnie tutaj Ścibor to zrobił i one mają mniej więcej 24 mm. Ale widzę, że ten już jest niższy, ten jest z nich najniższy. Bardzo fajnie to wygląda. Więc fani września powinni być
usatysfakcjonowani. I teraz sobie bierzemy zestaw trzeci. Przede wszystkim powiem Wam jedna rzecz. Cena. Szczibor ma normalną cenę za figurki żywiczne. Nie jakieś 50 plus czy 60 plus, tylko tu jest maksymalnie, zależy od zestawu, ale to jest mniej więcej 30-50 zł. I tak prezentuje się zestaw trzeci. Końcówka katalogowa 67. Te figurki są naprawdę, jeżeli chodzi o pozy, to jeżeli chodzi o wykonanie dioramy, naprawdę można wykonać bardzo ciekawą dioramę. No i tu mamy ten box, Big Box, czyli 3 zestawy piechocińców, razem 9 figurek. Te, które wcześniej Wam prezentowałem. Czyli mamy jeden zestaw, drugi zestaw, trzeci zestaw. Tak się prezentuje. Proszę bardzo. I to jest ten Big Box. Ja przepraszam, tak nazwałem Big Box. I to jest zestaw 4, 9 figurek, końcówka 68, rok mojego urodzenia. No i tutaj mamy, posłuchajcie, zestawy pilotów. I który numer jest pierwszy? 62. I to jest pilot do PZL P7, ZTS Plastics Pruszkowa. Firma już chyba nie istnieje tak naprawdę. Nie wiem, co się dzieje, słuch o niej zaginął. I tak wygląda pilot myśliwca PZL P7, czyli do Puławski. PZL, konstrukcja Puławskiego 7. Bardzo fajna figurka. Na pewno będzie model dużo ciekawiej wyglądał. A tu mamy, proszę bardzo, pod numerem katalogowym 72063 o załogę łosia. Również załoga łosia plastiku, ale powiem Wam, jeżeli ktoś będzie chciał, to może powalczyć i dopasować tą załogę do również karasia, do łosia, ale od IBG. Kwestia dopasowania figurek do wnętrza, po prostu do foteli lub nawet z tymi fotelami. Tutaj mamy karabinę z przód, tył i spód. Łoś miał również ostatni właśnie, ewentualnie, bo tu mamy pilot, bombardier, obserwator i z tyłu strzelec, radiotelegrafista, który również obsługiwał karabin górny i dolny, a w zależności od tego mógł również. Widzimy, że mają duże plecaki i w tak zwanych hełmofonach są. Bardzo fajny zestaw. Mam nadzieję, że Szczibor też wykona figurki pilotów do właśnie modeli Karasi od IBG. Moi mili, wszystko na dzisiaj. To są wszystkie zestawy, które dzisiaj Wam zaprezentowałem. Mam nadzieję, że zestawy Wam się podobały. Modele są już dostępne w sklepie pod adresem www.tankmodels.pl. Pamiętajcie, że to jest mój sklep internetowy z możliwością odbioru osobistego. Czasami bywa, że jestem w sobotę, kwestia domówienia się i jeżeli nie ma ktoś czasu od poniedziałku do piątku, możemy się umówić na sobotę, a tak jesteśmy mniej więcej czynni od godziny 17 do 21. Telefon jest podany na stronie, tak samo możecie napisać maila. Dzięki serdeczne.
Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.